Jacek Hebda. Jestem dzisiaj w Krakowie, gdzie rozmawiam z Piotrkiem Bolanowskim. Tematy, jakie poruszamy, to seks, muzyka i narkotyki. Zapraszam do programu. Dzisiaj moim gościem jest Piotrek Bolanowski, znany również jako Bolan. Witam serdecznie. Cześć. Pianista, kompozytor, konstruktor instrumentów, aranżer. Coś byś do tego dodał jeszcze? I jeszcze produkcją się teraz zaczynam delikatnie zajmować, także to jest moje w tym momencie takie primum. Zacznijmy w takim razie od początku. Jak długo grasz na klawiszu? No w tym roku będzie 20. 20 lat. Tak jest. Okrągła rocznica. Tak, Pochodzisz z Nowego Sącza, prawda? tak. To jest moje rodzinne miasto, tam się wychowałem, tam chodziłem do szkoły muzycznej. Tam zdobywałem pierwsze szlify jako pianista klasyczny na początku, ponieważ z jazzem tam nie miałem nic tak na dobrą sprawę wspólnego. Dopiero później gdzieś tam, jak już kończyłem liceum, wpadłem na taki pomysł, że może bym na Akademię Muzyczną sobie poszedł w bardziej rozrywkowym kierunku, chociaż bardziej mnie zawsze do tego ciągnęło. Zgódźmy się, że pianistą klasycznym to ja byłem marnym totalnie. Też myślę, że pasuje do Ciebie bardziej awangardowe i powiedzmy nowoczesne spojrzenie na muzykę. Lubię po prostu robić swoje. Piotrek, zaprosiłem Cię do mojego programu, ponieważ doceniam Cię jako pianistę. Mieliśmy okazję poznać się dość w spontanicznej sytuacji, podżemować nawet chwilę razem. No i od pierwszego momentu stwierdziłem, że grasz ciekawie, że masz coś charakterystycznego. Jednak dla większości ludzi w Polsce jesteś popularny czy rozpoznawalny dzięki temu, że wystąpiłeś w pewnym talent show. Chciałbyś opowiedzieć nam o historii Recycling Bandu? Tak, Recycling Band to jest zespół, tak na dobrą sprawę, założony całkowicie z przypadku. Mam takiego kolegę, Kamila Kędzierskiego, z którym sobie kiedyś na początku w liceum grywaliśmy. On był gitarzystą, ja byłem pianistą, grywaliśmy sobie na jakichś takich przeglądach. No i jak on poszedł na studia, on nie poszedł na studia muzyczne, a chciał grać na gitarze basowej, a jako, że nie miał pieniędzy, bo był studentem, no to sobie zrobił taki instrument basowy, który złożony jest z 19-litrowej butli po wodzie mineralnej, do tego jest dołączona jest deska drewniana, na tym są naciągnięte struny i są jakieś tam przystawki, no i tak wygląda ten butlobas. I historia była taka, że pojechaliśmy sobie kiedyś na streeta, czyli za granicę, tam na ulicę, grać całkowicie luźno na wakacjach. Nie mieliśmy jakby dużych pieniędzy na to, żeby jednak za tą benzynę zapłacić do Włoch i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że 2-3 godzinki dziennie będziemy sobie grali. Ludziom się to spodobało. No i wróciliśmy sobie do Polski. Ile byliście w stanie dziennie zarobić? A powiem Ci, że Włochy wtedy nie były tak dobre, ale pamiętam, że za cały wyjazd pokryło nam się z tego grania po 2-3 godziny dziennie 70% benzyny. Spoko. Więc było super. Całkiem przyzwoicie. W Nicei było lepiej. Okay. Rok później też sobie pojechaliśmy do Nicei. Ktoś tam napisał jakiś artykuł w jakiejś lokalnej prasie, później podłapała to w ogóle zagraniczna telewizja Arte TV, francusko-niemiecka bodajże, no i chcieli nagrać reportaż o nas. No i tak się już potoczyło, że najpierw była ta telewizja, później jakiś tam TVN też się zainteresował, jakieś inne telewizje, nagrywaliśmy te reportaże. No i w pewnym momencie zadzwonili do nas z produkcji jednego talent show, że chcieliby, żebyśmy spróbowali wystąpić w ich programie. No i tak znaleźliśmy się w tym talent show. No i o dziwo udało nam się do finału dojść. Okej. Ilu muzyków, na czym gracie? Kto pisał muzykę, kto aranżował? Wtedy, w tamtych czasach, ponieważ skład trochę też ewoluował, w pierwszym składzie to była ciekawa kompilacja, ponieważ ja grałem na swoim klawiszu, ponieważ jeszcze nie mieliśmy wtedy To zrobionego... jeszcze był w pełni elektryczny, tak. kupny, można rzec. Wtedy były w ogóle zrobione bębny z jakichś puszek, była butlo gitara i butlo bas, a tak to robiliśmy wszystko elektronicznie też. Ja na klawiszach, był taki jeszcze kolega nasz Bartek Prucnal na saksofonie, na gitarze elektrycznej był Kamil Kędzierski, jest w dalszym ciągu, na butlo basie jest Marcin Nęko i w pierwszym składzie tak samo Budownik Stankiewicz na bębnach, teraz gra z nami Józiu Rosinowski. A jeszcze w ostatnim czasie w ogóle doszedł do nas wokalista niezwykle utalentowany Grzegorz Dowgiało, który jest pianistą jazzowym, który jest perkusistą jazzowym, jest człowiekiem niewidomym, ale jednak obdarzonym niesamowitym talentem. Także.
agroturystyczne. Agroturystyczne. Okej, myślę, że jesteś bardzo wielowymiarową postacią. Recycling Band jest tylko jednym z projektów. Przede wszystkim jesteś muzykiem. Jak myślisz, co Cię charakteryzuje jako pianistę? Czy jakaś specyficzna harmonia, czy zagrania? Tak, charakteryzuje mnie to, że bardzo lubię imprezować. Okej. Nie, a tak na serio to... Jak rzutuje to na muzykę? Którą Czasami właśnie nie rzutuję, wtedy jest problem, albo rzutuję w inny sposób. Natomiast co mnie charakteryzuje? Nie wiem, szczerze mówiąc. To chyba zostawiam słuchaczowi. Jeżeli coś mu się podoba w tym, co wykonuję, co tam staram się pokazać mu, to fajnie. Jeżeli to doceni, jeżeli nie doceni, no to nie obraża się. Myślisz, że jesteś rozpoznawalny po jakichś paru pierwszych dźwiękach? Nie, ale dążę do tego. Chciałbym. Na pewno kiedyś, wiesz, tak, że przychodzę na koncert i gram pierwszy dźwięk i ktoś już na publice wie, a to jest on, a nie ktoś inny. Taką główną inspiracją, którą w czasie studiów przynajmniej się bardzo jarałem, to był Robert Glasper. To jest pianista jazzowy, zresztą parę razy już chyba Grammy dostał nagrodę. On właśnie jest takim pianistą z pogranicza jazzu, hip-hopu, new soulu, dużo grywał new soulu. To są jakby moje ulubione gatunki muzyczne, więc jak po raz pierwszy go zobaczyłem, to było wow. Kiedy słyszę Twoje solówki na powiedzmy akustycznym pianie, bardziej mamy jednak skojarzenia z Herbie Hancockiem. Też myślę jakieś takie funkowe korzenie, prawda? Stąd. Wiesz co, staram się czerpać nie tylko z pianistów, bo jednak nie można szufladkować tej muzyki. Wiesz, słucham dużo saksofonistów, słucham basistów, uwielbiam basistów. To jest Twój ulubiony basista? mój ulubiony basista to Adam Blackstone. To jest basista i producent muzyczny Jill Scott, Janet Jackson, ostatnio Timberlake'a. Genialny pisze aranże, świetnie gra na basie. Ma świetny ruch sceniczny według mnie, feeling, no po prostu wszystko to, czego powinien mieć naprawdę dobry zawodowy muzyk. Dużą inspiracją dla mnie była ekipa DJ's Club w Krakowie, szczególnie Mr. Crime, DJ Przeplach. Z DJ-em Przeplachem gramy sobie w projekcie Flu. Jest to projekt instrumentalny, gramy na imprezach breakowych, ale gramy też normalne koncerty. Ostatnio Plaż wydał swoją najnowszą płytę winyl, epkę, która nazywa się Isolation. Jest to płyta świetna, powrót do korzeni hip-hopowych. Na featuringu wystąpił Blabbermouth, taki bardzo dobry holenderski raper. Nagrali również teledysk, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany powrotem do korzeni hip-hopowych, bardzo polecam taką płytę. Muzyka zmieniła Twoje życie? Trochę tak. Powiem Ci, że poznałem masę ciekawych ludzi, naprawdę fajne postacie, właśnie wcześniej wspomniany Crime, DJ Przeplach, Admiral DMC, też DJ świetny krakowski. I perkusista chyba też? I perkusjonalista w naszym projekcie Formacja, też o którym można wspomnieć, razem z DJ-em Crime'em, który nie występuje tam jako DJ, ale występuje w roli perkusisty. Okej, widzę za Twoimi plecami beat maszynę. Masz Tak. jakieś plany związane z tym instrumentem? Tak, chciałbym się go nauczyć w pierwszej kolejności. Zapewne, jak każdy muzyk, chciałbyś się pochwalić, z kim miałeś okazję do tej pory współpracować? Wiesz co, oprócz tych projektów, które wcześniej wymieniłem, czyli Flu, Recycling Band i wspomniana wcześniej Formacja z DJ-em Crime'em, mamy teraz taki nowy projekt z Grzesiem Sipiorą, basistą, z którym zawsze współpracujemy, ponieważ jesteśmy już dobrymi przyjaciółmi i dogadujemy się nie tylko na płaszczyźnie muzycznej, ale również życiowej dosyć mocno. Mamy taki projekt z DJ-em Goodpolem z Rhythm Music Academy, bardziej house'owy, bardziej bym powiedział elektroniczny, może coś z tego wypali, jest wszystko na dobrej drodze, nagrywamy sobie teledysk. Natomiast jeżeli chodzi o takie współpracę, no to zdarzyło mi się zagrać parę koncertów z OSTR-em, z Michałem Urbaniakiem, z Wojtek Kwiatkowicz, Noise Trio, świetni muzycy. Tak samo taki moment dla mnie bardzo ciekawy to był jeden koncert właśnie wspólny, kiedy graliśmy singiel Męskiego Grania z Kasią Nosowską. To była naprawdę fajna przygoda, ponieważ jest to bardzo dobra profesjonalistka i pewien taki idol jeszcze mój z młodszych lat. Okej, mamy tutaj płytę Męskie Granie 2013. Piotrek, masz tam okazję współpracować z Michałem Urbaniakiem i z Ostrym w 2 kawałkach.
Jak przebiega współpraca z Michałem Urbaniakiem, z legendą jazzu, saksofonistą i skrzypkiem? Wiesz co, no duże doświadczenie dla mnie, wiesz, ja nigdy wcześniej nie występowałem na tak dużych scenach z takimi muzykami na takim poziomie. No, trzeba było się dobrze przygotować, wiesz, dla mnie to był taki kopniak. Z męskim graniem wiąże się ciekawa opowieść, ponieważ pożyczyłem klawisz taki analogowy od kolegi i wziąłem ten tutaj czerwony ze sobą, który był zawsze niezawodny. No i niestety okazało się w trakcie męskiego grania, że zamógł mi wyświetlacz, nie byłem w stanie grać na tym i ten Rhodes właśnie analogowy, wiesz, stary instrument uratował mi tak dupę. Piotrek, mieszkasz w Krakowie. Zdaje się, że głównie tutaj grasz koncerty. Gdzie można Cię zobaczyć w najbliższym czasie? No więc tak, szykujemy się z projektem FLU na Mistrzostwa Europy w Bańskiej Bystrzycy. To jest festiwal Outbreak, to jest największa impreza europejska breakowa. Natomiast w sierpniu będziemy grali też koncert w Nowym Sączu z tym zespołem, a w sierpniu również będziemy grali z projektem Formacja, czyli z Mr. Crime, Admiral DMC, jak Grzesiu Sipiora i może jakiś zaproszony gość na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Czy można śledzić gdzieś koncerty, gdzie zamierzasz się pojawić na necie? Masz jakiś swój fanpage? Wiesz strony? co, no nie jestem chyba jeszcze aż taki, żeby sobie fanpage zakładać, Okej. ale jeżeli ktoś ma mnie w znajomych na Facebooku, to zawsze informuję o takich rzeczach. To wiadomo, gdzie Cię znaleźć. Na Facebooku. To co, może przejdziemy trochę do tematyki hip-hopowej. Myślę, że należysz do w sumie rzadkiego grona muzyków, którzy grają hip-hop na żywo. Mało jest takich bandów w Polsce grających live'owo z raperami. Wiadomo, że od czasu do czasu jakieś się tam zdarzały, tak jak Ostry grał z Sofą, teraz gra z Noise Trio. Są tacy zwolennicy, którzy mówią, że jednak granie z deków jest najlepsze, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową. Natomiast ja osobiście uważam, że żywe bębny to są żywe bębny i basta. Jak w ogóle dzielisz muzykę, klasyfikujesz? Ja osobiście widzę podział na złą i dobrą. Ludzie doszukują się stylów. Wiesz co, ja mam podobnie jak ty w sumie, że widzę muzykę jako dobrą i złą, chociaż wiadomo, że tutaj już wkraczamy w sferę gustów muzycznych. No ja mam jakieś tam określone swoje gatunki, które słucham. Uwielbiam muzykę new soulową, uwielbiam muzykę hip-hopową, uwielbiam funky, uwielbiam jakieś tam elementy house'owe, nawet bym powiedział. U mnie trochę się to zmieniło, bo na początku zawsze słuchałem jazzu, jeszcze parę lat temu, ale jednak tutaj jak siedzę w Krakowie, to trochę się mi gusta pozmieniały. Wydaje mi się, że chyba na lepsze. Wychodzisz też tutaj jakby na zapotrzebowanie rynku. Myślisz, że jazz nie sprzeda się tak dobrze jak hip-hop? Powiedzmy w popularnej kulturze czy też muzyce? Wydaje mi się, że hip-hop zawsze był sprzedawalną bardziej muzyką niż jazz, przynajmniej u nas. Chociaż nie wiem, no wiesz, no, są jazzmeni celebryci, są hip-hopowcy celebryci. Diablo! Można by powiedzieć, że w życiu ludźmi powodują dwie energie, miłość albo strach. Jaki ładunek emocjonalny próbujesz przekazać przez swoją muzykę? Chill. Chill? Chill raczej, wiesz, raczej wolność, chill i to, żeby się dobrze bawić, żeby się cieszyć tym, co się robi, a nie, wiesz, spinać niepotrzebnie jakimiś mało znaczącymi sprawami, nie? Czujesz, że mocno stąpasz po ziemi? Staram się, chociaż wiadomo, że są takie sytuacje życiowe, że jednak, wiesz, czasem dostaniesz takiego plaskacza i trzeba zaczynać od nowa z pewnymi kwestiami, ale to musi być zawsze coś takiego, nie? Niestety. Czy masz wrażenie, że początek kariery jest już za tobą, że już w zasadzie będzie tylko lepiej? Przecież ja jeszcze nie zacząłem. Lubisz grać koncerty? Uwielbiam. Miałeś okazję grać w dość egzotycznej lokalizacji. Tak, byliśmy w Kuwejcie w lutym z recyklingiem. No wiadomo, że trafia się do innej kultury i było to trochę takie przytłaczające dla nas, no nie? Że
Wiesz, przyjeżdżasz, tutaj Arabowie, tutaj wiesz, zakaz tańca, zero alkoholu, siedzimy w hotelu, wiesz, patrzymy się sobie w oczy. Okej. No, A jak audiencja żywiołowo reagowała na waszą muzykę? wiesz co, oni raczej przepadają za takimi bardzo komercyjnymi rzeczami muzycznymi. Powiedziałbym nawet, że chłamem, Okej. więc myślę, że po części się wpisywaliśmy w konwencję. Byliśmy tam przez 10 dni, zagraliśmy 23 koncerty, z czego nagraliśmy 2 live'y telewizyjne. Nie wiem, no mam nadzieję, że to odbije się jakimś szerszym echem, w sensie jakieś zaproszenia może gdzieś dalej, wiesz, no ktoś tam wspominał o jakimś Dubaju, no zobaczymy, może kiedyś coś wypali. Okej. Masz tremę przed koncertami? Zależy z kim gram. Jak wiem, że mam sprawdzonych ludzi, takich, którym ufam i z którymi, wiesz, mam nie tylko muzyczną, ale też taką przyjacielską więź, to nie ma żadnego problemu nigdy. No tak, w końcu muzyka to jest też chemia, prawda, między ludźmi. Jasne, że tak, jasne. Jak wiesz, jak zdarza się taka sytuacja, że muszę z kimś grać, kogo nie znam i ktoś, kto mnie nie zna, no to wiadomo, że są takie potknięcia, no nie? Zdarzają się potknięcia. No ale to wiesz, no każdy popełnia błędy. No nie ma muzyka, który by grał całkowicie perfekcyjnie i nie mylił się w ogóle. Pytanie jest takie, jak muzyk potrafi wybrnąć z pomyłki, tak żeby nie Tak. pokazać tego po sobie, a żeby to rozwinąć w taki sposób, żeby to było dla słuchacza jeszcze bardziej wartościowe. Był taki kiedyś festiwal w Ostródzie Regowy, pojechaliśmy z zespołem. Tam było fajnie, pod każdym względem. No i mieliśmy zapewniony backline, czyli instrumenty jakby od organizatora, jako że nie zmieściły się do busa. No i tam była zabawa i okazuje się, że musimy wychodzić, grać koncert na molo. Tam nie wiem, było z 1500, może 2000 ludzi. Wychodzimy z chłopakami, wszystko fajnie, kolega mi pożyczył komputer, żebym podpiął sobie klawisz. No i w momencie, kiedy podpięcia klawisza do komputera okazało się, że nie hula, niestety. Nie hula babula. A problem był niestety taki, że ludzie, którzy stali, zajmowali całą przestrzeń, nie było żadnego jakby dojścia ewakuacyjnego, żeby technika mogła przenieść jakiś inny klawisz, no nie? I przedzierali się jak z katafalkiem, wiesz, z trumną, z tym klawiszem. Czekaliśmy, wiesz, jak te buce po prostu, wiesz, na scenie staliśmy, ludzie na nas patrzą, w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Także no z 20 minut minęło zanim, wiesz, ale to była taka, no raz pamiętam, że na graniu mi bębniarz zasnął w trakcie grania. Zmarł, zejście Tak. śmiertelne zaliczy na Wiesz, scenie. w ogóle ciekawa sytuacja, bo gramy i wiesz, i on miał zawsze taką tendencję, że lubił zagrać na przykład o parę chopsów za dużo, czyli tam, wiesz, przejść jakichś perkusyjnych. No i w pewnym momencie zaczyna grać bardzo prosto. Ja sobie myślę, kurde, jak on dzisiaj fajnie gra, no nie? Ale patrzę na niego w pewnym momencie, a koleś po prostu śpi, nie? Został sam hi-hat i w pewnym momencie była kimka, no nie? Także to były chyba dwie takie najgorsze moje sytuacje. Ostatnie pytanie. Twoja ulubiona pozycja? Doggy style. Doggy style. That's my man. Dobra, w takim razie dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim gościem był Piotrek Bolanowski. Dzięki serdecznie, Dzięki. stary. Dzięki.